Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nagranie, które za chwilę zobaczymy, pochodzi od ekipy Ghostek Paranormal Investigations, której członkowie zajmują się poszukiwaniem dowodów na istnienie paranormalnych zjawisk. Podczas jednego ze swoich ostatnich śledztw spędzili noc w Petworth Chapel. Samo miasteczko Petworth wymieniane jest wśród jednych z najbardziej nawiedzonych miejsc w Anglii. Podczas II wojny światowej na miejscową szkołę dla chłopców spadły bomby, powodując śmierć 28 osób, a 18 z nich nigdy nie odnaleziono. Ofiary pochowano w masowym grobie na tamtejszym cmentarzu. Po zamknięciu cmentarza i kaplicy w 1947 roku pojawiły się doniesienia na temat głosów bawiących się dzieci i tajemniczych postaci małych chłopców, przy czym większość zjawisk ma miejsce właśnie w pobliżu słynnej kaplicy. Po dotarciu na miejsce już od samego początku ekipa Ghostek czuła się bardzo nieswojo. Wspominają o męskim głosie, który jeszcze przed rozstawieniem kamer 3-krotnie zapytał, co tutaj robicie, jednak nie znaleźli nikogo, do kogo mógł ten głos należeć. Na samym materiale nagranym jeszcze przed budynkiem słychać niewyjaśnione dźwięki. Członkowie ekipy słyszą głosy dzieci, ale tak naprawdę działo się znacznie więcej. Po przejściu do kaplicy rozpoczęli seans EVP i choć początkowo nie dostali wyraźnych odpowiedzi, wyglądało na to, że coś trudnego do wyjaśnienia powoli zbliżało się w ich stronę. I hear movement at the doorway as if someone has entered, and also on reviewing the digital audio, there is a voice. To let me know you're here, shout as loud as you can. Go on. I thought I was hearing something at the door. Go on. I thought I was hearing something at the door. Hear that? Yeah, I can hear it. Shh. That's it, come through. Someone's there. Don't be shy. If you can come through into this building, if you're able to. Maybe there's a reason why you'd want to talk to us. I wonder if it's that voice that was talking earlier that we all heard, that man's voice, the caretaker, who was known as the sexton. Are we intruding? Na nagraniu słychać odgłosy kroków i dziwne, niezrozumiałe głosy. Tajemnicze EVP zarejestrowały się również na dyktafonie. To jednak dopiero początek, bo w trakcie śledztwa już w środku budynku wykonali też kilka zdjęć. I to właśnie ten moment jest naprawdę przerażający. That was strange. That one was all blurred. Point your camera to the floor, Phil. A bit further. Don't move, Phil. Something's not right. The 4 photographs taken with the full spectrum camera reveal a dark shadow figure next to Phil. The first one is completely normal, but the second picture goes out of focus, and to Phil's right there is a dark shape that resembles a figure coming up from the floor.
In the third picture, the figure is now standing next to Phil. And finally, in the fourth picture, it has completely vanished. Is this the caretaker? Pierwsze zdjęcie wydaje się kompletnie normalne, ale już na kolejnych, wykonywanych zaledwie chwilę później, widzimy tajemniczy cień, który ustawia się tuż obok jednego z Ghost Hunterów, po czym znika kompletnie bez śladu. Tylko kim lub czym jest ta tajemnicza postać, która pojawia się na zdjęciach? Czy to tylko tamtejszy stróż, którego dusza przywiązała się do tego miejsca? A może coś bardziej mrocznego, coś, co w dalszym ciągu karmi się tragedią sprzed lat? Kolejne nagranie pochodzi z kanału Ricky Velasquez, którego możecie już kojarzyć. Ricky to poszukiwacz paranormalnych zjawisk, jednak ten materiał jest wyjątkowy. Nie jest to typowe paranormalne śledztwo, a zapis transmisji prowadzonej na żywo. Historia tego miejsca jest dość tajemnicza. Wielu świadków donosiło o postaci wychodzącej i wchodzącej przez wielką bramę w budynku naprzeciwko. Niektórzy mówili o mężczyźnie, inni twierdzą, że widzieli mnicha, a w samym Casa de la Magnolia, w którym znajdował się Ricky, ma mieszkać wiele duchów, a jednym z nich ma być duch małej dziewczynki. Recuerden la ropa. Ay, ahí está la niña, ahí está la niña, ahí está la niña, ahí está la niña, no me quiero mover, ahí está la niña enfrente de mí. No me quiero mover. Está la niña enfrente de mí. Ahí está la niña, ahí está la cara. Está de negro, tienes toda una niña toda de negro. Enfrente de mí, del lado derecho. Enfrente de mí. La cara está en negra, una niña con cara negra, pelo negro, todo negro, viéndome. Está viéndome. La temperatura bajó más. Miren. Uy, güey. Ey, aléjate, aléjate. Nagranie nie jest najlepszej jakości, ale wystarczy się dobrze przyjrzeć i pod schodami możemy zauważyć ciemną twarz z czarnymi oczami przyglądającą się z ciemności mężczyźnie. W tamtym momencie Ricky wydaje się realnie przerażony i po chwili szybko wybiega z budynku. Bardzo często nagrania paranormalnych zjawisk stawiają przed nami pytanie na temat ich wiarygodności i ewentualnych zmian wprowadzonych w postprodukcji, jednak w tym przypadku wszystko działo się na żywo. Tak więc, czy Rickiemu udało się spotkać na swojej drodze ducha małej dziewczynki z legend? A może jednak była to zwykła pareidolia? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Jeśli podoba Ci się odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Wiele razy widzieliśmy już nagrania z dróg i autostrad, które przedstawiały niematerialne postacie znikające w ciemnościach. To konkretne nagranie pochodzi z Tajlandii, z kamery zamontowanej w samochodzie. Tajemnicza postać pojawia się znikąd na autostradzie.
Wydawać by się mogło, że ktoś nieodpowiedzialny spaceruje po drodze, ale cokolwiek to było, przenika przez jadący samochód i tak samo nagle jak się pojawiło, po prostu znika. Oczywiście, gdy przestraszony kierowca chwilę później zatrzymał się na poboczu, żeby sprawdzić, czy czasami nie potrącił człowieka, po tajemniczej postaci nie było nawet najmniejszego śladu. Kolejna historia pochodzi od widza, który szuka odpowiedzi na to, czego doświadczył. Kuba jest miłośnikiem zjawisk paranormalnych i razem ze znajomymi postanowili odwiedzić escape room utrzymany w klimacie Muzeum Okultyzmu Małżeństwa Warrenów. Pokój zagadek mieści się w piwnicy jednego z budynków, w którym dzieją się trudne do wyjaśnienia rzeczy. Obsługa doświadcza czyjejś obecności, mówi o przesuwających się przedmiotach czy dziwnych cieniach na kamerach bezpieczeństwa. Co prawda, podczas zabawy Kuba i jego znajomi nie doświadczyli żadnej aktywności, jednak po zrobieniu wspólnego zdjęcia zauważyli coś naprawdę dziwnego. Chłopak stojący obok dziewczyny obejmuje ją w pasie, ale do kogo należy druga ręka obejmująca dziewczynę? Nieważne, z której strony patrzymy, to niemożliwe, żeby należała do żadnej osoby widocznej na zdjęciu. Jeśli więc nie jest to ręka żadnego z nich, to czyja? Tak więc, moi drodzy, przyłączam się do prośby Kuby i razem z nim proszę was o wytłumaczenie tego nietypowego zjawiska w komentarzach. Teraz razem z autorem filmu przeniesiemy się do opuszczonego budynku. Niestety niewiele wiemy o tym, skąd pochodzi nagranie, ale to nie znaczy, że nie jest warte obejrzenia. Podczas eksploracji mężczyzna usłyszał podejrzane dźwięki, których źródła nie umiał ustalić. To jednak wcale nie to było najstraszniejsze. Zobaczcie sami. Get out of here. Find a back way out. Jesus. Hello? Już od początku mamy wrażenie, że autor nie jest tam sam, ale kim jest ta dziwna postać, którą po czasie spotyka mężczyzna? Nie twierdzę, że było to od razu coś paranormalnego, ale musicie przyznać, taki widok w ciemnym, opuszczonym budynku jest w stanie przestraszyć prawie każdego. Szczególnie, że tak naprawdę nie wiemy, czym było to coś, na co natknął się na swojej drodze autor nagrania. Był to bezdomny, a może jakaś kryptyda, a może członek jakiegoś kultu.
Jedno jest pewne, ta nocna eksploracja mogła się skończyć znacznie gorzej. A teraz jeszcze jedno nagranie pochodzące od widza. Otrzymał je od koleżanki, która pracuje w Biedronce. Przyznam się, że na początku myślałem, że to po prostu butelka ześlizgująca się z półki, ale jeśli przyjrzymy się nieco bardziej, to wygląda, jakby butelka została z dużą siłą zepchnięta na podłogę. Nie spada zaraz przy półce, a wylatuje na znaczną odległość. Zupełnie tak, jakby jakaś niewidzialna siła ją popchnęła. Niestety, tak naprawdę ciężko jest wysnuć jakieś teorie na podstawie jednego krótkiego nagrania, ale być może za jakiś czas dostaniemy więcej nagrań z tej potencjalnie nawiedzonej Biedronki i będziemy mogli ustalić coś więcej. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka. Zostawcie po sobie łapkę, komentarz i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić podobnych odcinków w przyszłości. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję wszystkim zacnym wspierającym za finansowe wsparcie. Dzięki wam mogę przenieść swoją świadomość do komputera i zyskać nieśmiertelność. Także bardzo wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.